Ciao a tutti, cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na kanale Good Morning Italy. Słuchajcie, na wstępie małe wyjaśnienie i przeprosiny. Niestety nie mogę dzisiaj nagrywać tego odcinka ze dźwiękiem na żywo, prosto z mikrofonu na kiju. A dlaczego? Posłuchajcie, dlatego. Cykady, włoskie cykady dają taki koncert, że zagłuszyłyby absolutnie wszystko. Dlatego nagrywam dla Was ten materiał z podłożonym głosem, a w tytule i treści zabieram Was w niesamowitą podróż. Zobaczcie, gdzie jestem. To piękny park archeologiczny Ostia Antica pod Rzymem. Stoję właśnie przy dwóch starożytnych kamiennych wannach. Rzymianie już 1000 lat temu wiedzieli, co to komfort i higiena. Ale dziś nie będziemy rozmawiać tylko o historii. Porozmawiamy o czymś, co dotyczy każdego z nas każdego dnia. O myciu się, a dokładniej o prysznicach, bidetach i kulturowych nawykach higienicznych w Europie i na świecie. Dlaczego jedni biorą 5 pryszniców dziennie, a inni wolą dłuższą kąpiel? Dlaczego Włochy są w tym absolutnym liderem Europy? I jak na tym tle wypada Polska? Rozsiądźcie się wygodnie, spacerujcie ze mną po Ostia Antica i zaczynamy! Zacznijmy od skali globalnej. Gdybyśmy zrobili olimpiadę w braniu prysznica, złoty medal bezapelacyjnie wędruje do Brazylii. Pewnie nieraz widzieliście na YouTubie filmiki, na przykład Polek mieszkających w Brazylii, które z ogromną dumą opowiadają: och, Brazylijczycy to biorą po 3, 4, a nawet 6 pryszniców dziennie, myją zęby w pracy, po każdym posiłku, noszą ze sobą kosmetyczki, a Europa przy nich tak wypada jakoś tak blado. No i super, fajnie się tego słucha, ale spójrzmy na to z głową i bez kompleksów. Z czego to wynika? Z geografii i klimatu. Brazylia to w ogromnej części klimat równikowy i podrównikowy. Wysoka wilgotność, gorąco, duchota, tam szybki. Chłodny prysznic w ciągu dnia to nie jest kwestia jakiegoś luksusu czy wyższej kultury, tylko po prostu biologicznej potrzeby przetrwania i odświeżenia się. W pracy mają łazienki przystosowane do tego, bo przy 35 stopniach i wilgotności 80% po prostu musi się opłukać. Czy to znaczy, że my w Europie Środkowej jesteśmy brudni? No błagam, oczywiście, że nie. Spróbujcie wziąć 5 pryszniców dziennie w listopadzie w Warszawie albo w Krakowie. Po 2 dniach wasza skóra będzie błagać o litość, a wy dostaniecie zapalenie płuc. Wszędzie nawyki higieniczne wynikają z klimatu i dostępu do wody. Jak to wygląda na naszym starym kontynencie? I tu przechodzimy do absolutnego fenomenu. Statystyki pokazują jasno. Pierwsze miejsce w Europie pod względem częstotliwości brania prysznica zajmują Włochy. Aż ponad 95% Włochów bierze prysznic codziennie, a często i częściej w okresie letnim. Drugie miejsce ma Portugalia, trzecie Grecja, a czwarte Hiszpania. Widzicie tu pewien wzór? Tak, znowu południe Europy, czyli klimat mediterański. Ale we Włoszech to nie tylko kwestia pogody, to cała filozofia. Mieszkając tutaj kilkadziesiąt lat, widzę to na co dzień. Włoskie domy są absolutnie przystosowane do szybkiej, codziennej higieny. Mniej więcej 95% mieszkań we Włoszech ma kabiny prysznicowe. Wanny? Wanny to rzadkość, często uważana wręcz za niepraktyczny pożeracz miejsca i wody. Włosi wchodzą pod prysznic rano, po treningu, przed wyjściem na aperitivo. Szybko, sprawnie i świeżo. I teraz uwaga, cecha charakterystyczna włoskiej łazienki.
o której krążą legendy. Bidet. Dla Włocha łazienka bez bidetu to nie jest łazienka, to jest pomieszczenie łazienkopodobne. Jak to wygląda historycznie? Bidety wymyślili wprawdzie Francuzi w XVII wieku na dworach królewskich, ale co ciekawe, we Francji dzisiaj bidet niemal zniknął. Został wyparty przez chęć oszczędzania miejsca w małych paryskich mieszkaniach. Za to we Włoszech bidet przyjął się jak nigdzie indziej. Początkowo po II wojnie światowej montowano je w domach z wyższego standardu, w bogatszych kamienicach. Ale Włosi tak bardzo pokochali to rozwiązanie, że w 1975 roku wprowadzono we Włoszech oficjalny przepis prawny. Od 1975 roku każde nowe budowane mieszkanie we Włoszech musi posiadać bidet przynajmniej w jednej łazience. To jest prawo. A jak to wygląda w innych krajach? Hiszpania i Portugalia też bardzo lubią bidety. Tam znajdziecie je w większości domów. We Francji, jak mówiłam, powoli odchodzą do historii, a w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii bidet w domu uważa się za dziwactwo albo zbędny luksus. No dobrze, a teraz przejdziemy do Polski. Jak my wypadamy w zestawieniu i dlaczego w Polsce tak wielu ludzi przez dekady wolało wanny niż prysznice? Znowu powiedzmy to sobie głośno i wyraźnie. Polacy nie są brudni. To jest mit, z którym warto walczyć, ale nasze nawyki kształtowały zupełnie inne uwarunkowania historyczne i architektoniczne. Po pierwsze, wielka płyta w IPRL. Przez dekady miliony Polaków wprowadzały się do bloku z wielkiej płyty. Łazienki w tych mieszkaniach miały często 3 metry kwadratowe. I co tam montowano fabrycznie? Żeliwną, głęboką wannę. Dlaczego? Bo wanna w polskim domu pełniła funkcję wielozadaniową. W wannie się kąpało, w wannie się robiło pranie, w wannie namaczało się firanki przed Bożym Narodzeniem, pływały w niej karpy. Prysznic w PRL-u to była rzadkość. Nie było łatwo dostępnych nowoczesnych kabin prysznicowych, a jak już ktoś robił prysznic, to była to słuchawka zamontowana nad wanną i folia przesuwana, która zawsze się przyklejała do pleców. Pamiętacie to? No. Po drugie, klimat. W Polsce przez większą część roku jest chłodno lub umiarkowanie. Po całym dniu wracania do domu w deszczu czy śniegu przy 2 stopniach na plusie człowiek nie marzy o szybkim, chłodnym spłukaniu się. Marzy o tym, żeby nalać gorącej wody do wanny, dodać piany i się po prostu rozgrzać. Warto też zauważyć, że kultura mycia to nie jest coś, co wymyśliliśmy wczoraj. Spójrzcie na te ruiny wokół mnie. Starożytny Rzym miał niesamowitą kulturę łaźń i term. Termy w Ostia Antica czy termy w Caracalli w Rzymie to nie były tylko miejsca, gdzie się zmywało brud. To były centra życia towarzyskiego, biznesowego i kulturalnego. Rzymianie spędzali tam całe godziny, przechodząc z sal gorących caldarium do chłodnych frigidarium, masując się olejkami i rozmawiając o polityce. Gdy Rzym upadł, Europa na kilka stuleci zapomniała o tej miłości do wody i przeszła przez dosyć pachnący, w cudzysłowiu, okres średniowiecza i baroku, gdzie woda była wręcz uważana za źródło chorób. Na szczęście w XIX i XX wieku przywróciły nam wodę w pełnej krasie. W Brazylii pojęcie higieny jest nieodłącznie połączone z tropikalnym klimatem.
Tam wzięcie 5 czy 6 pryszniców w ciągu dnia nie jest żadną przesadą, lecz kwestią zwykłego komfortu i przetrwania w upale. Z kolei we Włoszech czy w Portugalii 2 prysznice dziennie to absolutna norma, a do tego dochodzi coś, co każdego południowca jest świętością – bidet. Włosi nie wyobrażają sobie łazienki bez tego urządzenia i jest ono u nich sankcjonowane nawet prawnie. A jak to wygląda u nas w Polsce? Przez lata pokutował mit, że w północy myjemy się rzadziej, bo nie lubimy wody. Nic bardziej błędnego. W Polsce klimat umiarkowany po prostu nie wymaga chłodzenia organizmu co kilka godzin. Drugą sprawą były warunki mieszkaniowe. W czasach PRL-u w blokach z wielką płytą, mała łazienka z jedną wanną i często ograniczony dostęp do ciepłej wody wymuszały zupełnie inny rytm. Stąd wzięła się tradycja celebrowania kąpieli raz w tygodniu, na przykład w sobotę. To nie była kwestia braku higieny, tylko ówczesnych możliwości infrastrukturalnych. O bidetach w małych łazienkach nikt wtedy nawet nie marzył. Dziś te różnice powoli się zacierają, ale nawyki kulturowe zostają. Nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi, po prostu dopasowani do miejsca, w którym żyjemy. Na koniec jestem bardzo ciekawa, jak Wy do tego podchodzicie i jakie macie doświadczenia z podróży. Po pierwsze, czy według Was w naszym polskim klimacie 1 prysznic dziennie w zupełności wystarcza, czy bliżej Wam do południowego stylu życia pod bieżącą wodą? I po drugie, sprawa bidetu. Czy przyzwyczailiście się do niego podczas wakacji na południu Europy i uważacie, że powinien być w każdym polskim domu, czy dla Was zbędny bajer? Dajcie koniecznie znać w komentarzach pod tym materiałem. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Bardzo dziękuję Wam za poświęcony czas, za subskrypcję, za łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Ciao, ciao, ciao. A jeszcze zostańcie, bo Wam pokażę ciekawe miejsca w tym parku archeologicznym.
I tak dotarliśmy do czasów współczesnych, w których woda stała się powszechna, ale to, jak z niej korzystamy, wciąż potrafi nas mocno podzielić. Spójrzmy chociaż na